Czy były gry z łowcami nagród przed Star Wars Outlaws? Słysząc Star Wars Outlaws, wszyscy myśleli, że dostaniemy odnowioną wersję Star Wars 1313. Ale przecież taka gra była. Ona wyszła, prawda? Ta o Mandalorianinach? No nie. Otóż mylicie ją pewnie ze Star Wars Bounty Hunters wydanym w 2002 roku. Odpowiadało za nią LucasArts i gra doczekała się dystrybucji na PlayStation 2 oraz GameCube'a. Gra przynosi na czasy przed atakiem klonów, wcielając się w postać Jango Fetta, czyli Bounty Hunters? To nie jest Star Wars 1313? No nie. Mimo że gry mają wiele wspólnego, tak naprawdę Star Wars Bounty Hunters to bardzo stara gra, która swoją drogą w tym roku zaliczy remake. W Bounty Hunters gracz wykonuje misję jako łowca nagród, używając różnorodnych broni i gadżetów, takich jak podwójne blastery, jetpack, lasso energetyczne i wiele innych. Fabuła koncentruje się na zadaniu wyeliminowania liderki kultu Bandogora, Komari Vossa, zleconego przez Dartha Tyrannusa. Czy gra w takim razie była 10 na 10? Pomimo, że gra spotkała się z mieszanymi recenzjami, wśród fanów Star Wars zyskała miano kultowej. Falonem za ciekawą fabułę i to, że mogliśmy wcielić się w jednego z najbardziej ikonicznych łowców nagród w całej galaktyce. Ale dlaczego każdy gracz pomylił ją ze Star Wars 1313? Star Wars 1313 było jeden z najbardziej oczekiwanych, a zarazem nieszczęśliwych projektów w historii branży gier. Gra miała być trzecioosobową strzelanką osadzonym w podziemnym świecie Coruscant. Mieliśmy wcielać się w łowcę nagród. Prawdopodobnie Boba Fetta, przemierzającego tytułowy poziom 313. Jedną z najbardziej niebezpiecznych stref w galaktyce. Star Wars 1313 zostało zaprezentowane po raz pierwszy na targach E3 w 2012 roku, gdzie zachwyciło widzów niesamowitą grafiką i dynamiczną rozgrywką, jak na tamte czasy. Gra miała oferować bardziej dojrzałe i mroczne podejście do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Skupiała się na brutalnej rzeczywistości życia najemników i przestępców z dala od rycerzy Jedi, Sithów i wielkich konfliktów. Projekt był rozwijany przez LucasArts, a w jego development było zaangażowanych wielu utalentowanych twórców. Jednak w 2013 roku Star Wars zostało przejęte przez Disneya. W związku z tym wszystkie projekty growe w tamtym okresie zostały zamknięte wraz z zamknięciem LucasArts Games. Było to ogromne rozczarowanie dla fanów Star Wars, którzy liczyli na pierwszą dojrzałą produkcję w tym świecie. Skoro wyjaśniliśmy galimatia z fetów, to wyjaśnijmy, dlaczego usłysząc Ubisoft wszystkim coś się pomyliło w kontekście Star Wars. Czy słyszeliście o tragedii projektu Raktak? No. Tak też myślałem. To nie jest historia, którą opowie wam Ubisoft. To legenda Electronic Arts. Przejdźmy teraz do tej mniej znanej historii, czyli porzuconego projektu Electronic Arts. Po przejęciu Star Wars przez Disneya i anulowaniu wszystkich tytułów, Disney chciał mieć swoją dojrzałą grę w świecie Star Wars. W tamtym okresie prawa do gier nabyło Electronic. To też oni mieli odpowiadać za ten twór. W 2013 roku zapowiedziano projekt Raktak. Projekt miał być rozwijany przez studio Visceral Games, znane z takich serii jak chociażby Dead Space. Oczywiście wzorując się na dawnym i pogrzebanym już Star Wars 1313. Projekt Raktak był ambitnym projektem, który miał być fabularną grą akcji osadzoną w uniwersum Star Wars. Główną scenarzystką była Amy Hennig, która wcześniej odniosła ogromny sukces z serią Uncharted. Gra miała opowiadać historię grupy przestępców i łotrów próbujących przetrwać w brutalnym świecie galaktycznego podziemia pod kontrolą Imperium. Jej celem było wprowadzenie bardziej osobistego i emocjonalnego podejścia do narracji, które koncentrowałyby się na postaciach i ich relacjach, z dynamiczną akcją przypominającą tą filmową jakość. Dlaczego tak ambitny projekt nie mógł się udać? Z jednej strony były to różnice kreatywne między zarządem projektu a Electronic Arts. Z drugiej ciągłe zmiany w zakresie gry doprowadziły do narastających kosztów. W 2017 roku Electronic Arts postanowiło zamknąć studio, co oznaczało koniec projektu Raktak. Dla fanów projekt Raktak został najbardziej intrygującym zagadnieniem, co by było gdyby w historii gier Star Wars. Czyli na Star Wars Outlaws składa się projekt Raktak, na który składało się Star Wars 1313, który wzorował się na Mandalorianinach. Tym sposobem dochodzimy do właściwej gry, czyli Star Wars Outlaws. Pierwszej gry akcji osadzonej w realiach Star Wars z otwartym światem. A ty znałeś tę historię? Podziel się koniecznie swoją opinią w komentarzu, zostawiając łapkę pod tym filmem, dzwoneczek, subskrypcję oraz obserwuj nasze social media, Instagrama, TikToka i Patronite'a. To tyle ode mnie na dzisiaj. Na razie i niech moc będzie z wami.